Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem wkrótce o chyba najpopularniejszym namiocie w ofercie Vacans Soleil, o namiocie Navajo. Powiem, czy warto tutaj przyjechać, jakie są jego wady i zalety. Vacans Soleil oferuje tutaj w tych namiotach praktycznie wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Lodówka, zamrażarka, patelnie, talerze czy garnki, jak i również kubki i szklanki wraz z sztućcami. Przed namiotem zawsze jest parasol, który chroni Was przed słońcem. Są również do dyspozycji krzesła i stół. W Vacans Soleil zapewnię Wam również suszarkę do ubrań, gdzie możecie wszystkie ubrania, ręczniki czy przewory, takie, które uległy zamoczeniu, wysuszyć na zewnątrz namiotu, co powoduje, że w środku nie macie wilgoci. Nie na wszystkich kempingach Vacans Soleil posiada taką matę, która jest rozkładana przed wejściem. Ta mata pozwala zachować porządek w namiocie i dzięki tej macie to naprawdę cały brud, te liście, które są na zewnątrz, one się nie wnoszą do namiotu, to pozwala utrzymać porządek. Upewnijcie się przed wyjazdem, czy taka mata jest dostępna również na tym kempingu, gdzie chcecie się udać. Jeśli nie, to polecam ją zabrać ze sobą. Pamiętajcie jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o kaucji w wysokości 100 euro, która jest zwracana przy wyjeździe. Wiem, że jest możliwość zamrożenia tej gotówki na karcie debetowej, jednak ja osobiście preferuję formę gotówkową. Wiem, że ona jest bezpieczniejsza, nie stanowi większego problemu i jest zwracana, tak jak wspominałem, przy wyjeździe, jeśli w namiocie po Waszym pobycie wszystko jest tak, jak było wcześniej. Namiot jest dosyć dobrą ofertą dla osób, które przyjeżdżają od maja do sierpnia, ponieważ wcześniej i później noce są coraz zimniejsze, nawet w ciepłych krajach, więc dosyć ciężko jest wytrzymać tutaj w ciągu nocy. Proszę pamiętajcie o tym, żeby zabrać ze sobą koce, potrzebne poduszki, z tego względu, że tutaj w ofercie Vacans Soleil tego nie proponuje, więc bez tych przyborów tak naprawdę jesteście skazani na spanie pewnie pod własnymi ubraniami. Dużym minusem tych namiotów jest to, że w trakcie upału jest tu strasznie duszno i gorąco. Jeśli wykupicie swoje wczasy na kempingu, gdzie te namioty są zlokalizowane w pełnym słońcu, to myślę, że możecie mieć problem z fajnym i przyjemnym wypoczynkiem, z tego względu, że jest to dosyć duże wyzwanie, żeby wytrzymać w tych namiotach w trakcie takich upałów. Na kempingach, gdzie jest pełne zacienienie, gdzie jest dużo drzew, nie ma takiego problemu z tym i przebywanie tutaj jest dosyć fajne i przyjemne. Dużą zaletą tych namiotów jest to, że to jest całkiem inny wypoczynek aniżeli na domkach. Tutaj społeczność lokalna bardzo często się integruje dosyć fajnie, intensywnie i jest to też dobra propozycja dla dzieciaków. Z tego względu, że dzieciaki po wyjściu z namiotu tak naprawdę mają do dyspozycji już trawę, mogą biegać, grać w piłkę, eksplorować, być na świeżym powietrzu. Myślę, że dla dzieciaków jest to fajna forma wypoczynku, ale jeśli kemping jest w pełnym słońcu, to myślę, że powinniście zastanowić się nad wybraniem innej formy wypoczynku.